Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Pielgrzymuję od duszy do duszy w poszukiwaniu tej mojej miłości, którą złożyłem w każdym z tych, którzy są moi, a dziś przyszedłem jej szukać i nie znalazłem. Mój ukochany ludu, gdzie jesteś? Co się z wami stało? Jakże daleko odeszliście ode mnie z własnej woli. Błagam od serca do serca, pukając do drzwi każdego z tych, którzy są moi, a wy trzymacie je zamknięte, nie otwieracie ich ze strachu, że odkryję, że w moje miejsce fałszywe bożki zagarnęły to, co moje. Zapomnieliście, że nawet jeśli nie otwieracie mi drzwi, jesteście moją własnością, moim posiadaniem i ja wiem wszystko, co w sobie przechowujecie. Tak jak moja miłość wykracza poza to, co możecie myśleć, tak ja widzę poza to, co wy widzicie. A te szalone przychodzenie i odchodzenie, w którym porusza się dzisiejszy człowiek, doprowadziło do oddalenia was ode mnie, ponieważ nie myślicie o mnie, aby pracować lub działać, lecz dajecie się ponieść temu, co macie pod ręką, jak gdybyście mogli działać i pracować tylko dzięki ludzkiej decyzji. Zapomnieliście, że moja miłość jest tak wielka, że oddałem moje życie za was i nie jest prawem, że rozporządzacie nim według własnej woli. Zapomnieliście, że największym darem, jaki otrzymaliście, jest dar życia i ten, kto powstaje przeciwko niemu, powstaje przeciwko świętemu. Mój ukochany ludu, ty powodujesz, że zniszczenie mojej pasji jest kontynuowane, ty krzyżujesz mnie przez wolną wolę, mój bok jest raz po raz otwierany przez ludzką wolę zębami, moje ręce są przebijane przez ludzką wolę. Moje stopy są nieustannie przebijane, które nie odpoczywają ani w dzień, ani w nocy, idąc z ręki wroga, co nie zdarzyło się w żadnym innym pokoleniu. Nieprzyjaciel sławi człowieka dzisiejszego, sławi człowieka tej chwili, ponieważ istota ludzka oddała się w ręce każdej przyjemności pod każdym względem, wypędzając mnie z waszej woli, wypędzając mnie z waszego serca. Nieprzyjaciel zawładnął istotą ludzką i doprowadzi ją do poziomów dla was niewyobrażalnych, w których będziecie się nawzajem wyniszczać tak, jak nigdy wcześniej nie wyobrażaliście sobie tego. Moi umiłowani, dlaczego nie myślicie? Dlaczego nie zatrzymujecie się, aby odczuć mój ból? Jak to jest, że wierzycie, że zostałem przybity do krzyża i moja męka pozostała tylko w tej chwili? Nie, moja umiłowana, moja pasja trwa w aktualnym czynie w każdym z was, a ja cierpię i błogosławię się w obecności ludzkiej. Nie przychodzicie do mnie z miłości, posłuszeństwa, braterstwa, a wręcz przeciwnie, pędzicie przeciwko sobie w bezwzględnym działaniu, bez medytacji i bez myślenia, pozwalacie sobie kierować tylko wolną wolą, pozwalacie sobie kierować instynktem, który nie jest właśnie instynktem ludzkim. Pragnę Kościoła Świętego jako święty, w którym panuje prawda mojej miłości, w którym panuje prawda mojego słowa, w którym do mojego ludu przemawia się z prawdą, w którym miłujecie się wzajemnie. Pragnę Kościoła Świętego jak ja jestem święty, w którym kapłani na mojej służbie są przezroczyści jak najbardziej krystaliczna woda. Zachęcam moich synów poświęconych mojej służbie, aby oddalili się ze społeczeństwa, nie od moich dzieci lub od mojego ludu, ale aby oddalili się z działalności społecznej, ponieważ to prowadzi ich do oddalenia się od modlitwy i do oddalenia się od mojej woli i wiernego posłuszeństwa, które przysięgli w swoich święceniach. Mój umiłowany ludu, pragnę, abyście byli święci, jak ja jestem święty, jesteście moim narodem wybranym, moją posiadłością, jesteście żyzną ziemią,
w której szybko rośnie ziarno mojej miłości, ale abyście mogli trwać w ten sposób, konieczne jest, abyście oddali się mi całkowicie. Zapraszam was do przygotowania się, nie materialnego, raczej do przygotowania się w tej chwili w duchu, a do tego potrzebuję, abyście byli świadomi każdego z moich słów. Bądźcie świadomi mojej miłości do was, bądźcie świadomi moich próśb i błagań do was, bądźcie świadomi, że to pokolenie jest pokoleniem, do którego przychodzę w poszukiwaniu mojej świętej resztki. Dlatego przychodzę do was, przychodzę z tęskną miłością. Przychodzę w moim drugim przyjściu dla tych, którzy pozostają walcząc, będąc odważnymi i przede wszystkim, kochając jak ja kocham. Moje słowo musi być dla was rzeką, która orzeźwia, rzeką, która ożywia, rzeką, która oczyszcza. Przychodzę po mój lud, przychodzę po mój lud, przychodzę po moją świętą resztkę. Nie zapomnijcie poświęcić się niepokalanemu sercu mojej matki, jest to pilne, abyście nie tylko poświęcili się indywidualnie, ale aby każdy z was, będąc świadomym, że każdy z was jest błogosławieństwem dla swojego brata lub siostry, poświęcił całą ludzkość niepokalanemu sercu mojej matki. Zapraszam was jednocześnie do wejścia w trzeci sekret, który moja matka wypowiedziała w Fatimie. Moi umiłowani, patrzę na was z tak wielką miłością, z taką miłością zwracam się do was. Z taką miłością daję siebie, gdy przyjmujecie mnie obecnego w moim ciele, krwi i boskości w Eucharystii. Z taką miłością poślę moją pomoc temu pokoleniu. Nie opuszczam was, poślę osobę, która będzie nosiła moje słowo w swoich ustach, moją miłość w swoim sercu i utrzyma was w jedności w chwilach utrapienia, kiedy zbliżacie się, aby otrzymać owoce waszego zaangażowania, waszego posłuszeństwa i waszej miłości, prowadząc was do mnie w duchu i prawdzie. Umiłowani, musicie najpierw zostać oczyszczeni, oczyszczenie, o które prosicie sami, ponieważ jesteście świadomi, że nie działaliście zgodnie z moją wolą, ale zgodnie z wolną wolą. Proszę was żarliwie o modlitwę za Bliski Wschód. Mój umiłowany ludu, człowiek otrzymał od mojego domu to, czego potrzebuje i więcej, aby przetrwać na ziemi, ale czyniąc użytek z tego, co mój dom mu dał według swojej wolnej woli, spowodował poprzez naukę to, co będzie zniszczeniem samego człowieka. Jakże się z tego powodu smucę, jakże się nad tym boleję. To jest powód moich nieustannych błagań do was, mój ludu, moja święta resztko, którą jednocześnie zwołuję do modlitwy za mój Kościół i jego hierarchię. Nie zapominajcie, że nie przyszedłem dla niektórych, nie przyszedłem dla małej liczby, przychodzę dla wszystkich ludzi, dla wszystkich, którzy zwracają się do mnie z dobrą wolą, świadomi, że jestem królem nieba i ziemi. Błogosławię was, pozostańcie w moim pokoju, Jezus.